zaczęła się już jakiś czas temu, ale został nam ostatni krótki filmik do Wings do omówienia, czyli Awake Gina. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobały, że będziecie chcieli więcej filmików tego typu, bo ja nie zamierzam skończyć na tym. Mam jeszcze dużo pomysłów i dużo rzeczy do omówienia, tak jak już mówiłam wcześniej, na przykład symbole w Danger albo w No More Dream chociażby i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że ten filmik będzie dla Was troszeczkę zaskoczeniem, ale nie ze względu na to, co powiem o Awake, ale ze względu na to, co powiem później, bo się okazuje, że jest jeszcze jeden filmik, który powstał już dawno, bo w 2015 roku, który zwiastował to, co będzie się działo później, czyli to, co będzie się działo w Wings, to, co będzie się działo w Blood, Sweat and Tears i tak dalej, i tak dalej. Więc ja byłam zaskoczona i Wy na pewno też będziecie, ale przejdźmy już do rzeczy. Zaczynamy. Nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że ten filmik także zaczyna się od cytatu z książki Hermana Hesse Demian. Co więcej, jest to cytat, który już wiele razy przytaczałam, odkąd zaczęłam bazować na książce. The bird fights its way out of the egg. The egg is the world. Who would be born must first destroy a world. The bird flies to God. That God's name is Abraxas. Kilka razy już wyjaśniałam, o co chodzi tak naprawdę w tym cytacie, więc jeżeli ktoś nie wie, to zapraszam jak zawsze do poprzednich części. Możemy rozpocząć analizę Awake, która wydaje się jakby kluczową w tym całym ciągu tych filmików, krótkich filmów teaserowych do Wings, ponieważ jest to film ostatni, czyli tak jakby oczekujemy pewnego rodzaju odpowiedzi, szczególnie, że jest to Jin, a jak wszyscy dobrze wiemy od samego początku, Jin jest bardzo ważny w tej serii. A nawet nie tylko w tej serii, bo w ogóle w teledyskach BTS. Już sam początek tego filmu daje nam całą długą listę symboli. Jin siedzi przy stole, a na tym stole znajduje się wazon z liliami, także na talerzu Jina znajduje się jabłko. Jeżeli chodzi o lilię, to od razu mamy w głowie sceny powiązane i z Jinem, i z liliami, na przykład z I Need You, kiedy miał lilię w miejscu swojego serca. Natomiast jeżeli chodzi o jabłka, to od razu mamy w głowie, że to jest owoc zakazany i symbol grzechu i te jabłka pojawiały się na przykład w Blood, Sweat and Tears albo w Lie. Wspominałam już wiele razy, że jeżeli chodzi o jabłka, to także były one bardzo ważne w książce Hermana Hesse Demian, ponieważ tak naprawdę cała historia tego grzechu, tego odejścia, tego niewinnego dzieciństwa właśnie zaczęła się od jabłek. Widzimy też, że Jin ma w uchu coś w rodzaju słuchawki i to jest nawiązanie do czegoś, co powstało w 2015 roku. Jak już mówiłam, to wszystko zaczęło się dużo wcześniej, ale do tego wrócę później. Jin wyciąga słuchawkę z ucha, bierze do ręki jabłko i je wącha, jednak nie zjada go, bo upuszcza je na podłogę. Jeżeli uznamy właśnie to jabłko za symbol grzechu, to możemy także uznać, że to nadal ten grzech kusi Jina, jednak on się nie poddaje i po prostu go odrzuca. Ponownie widzimy go z aparatem, gdzie już wcześniej w sumie widzieliśmy go z kamerą, czy to na przykład w Run, czy w prologu. Próbują zrobić zdjęcie tym liliom, które znajdują się na stole. O symbolice lilii mówiłam już w pierwszym tym filmiku z tej serii, więc możecie sobie kliknąć tutaj i się przekonać tak naprawdę, o co chodziło. Aczkolwiek robią zdjęcie i w momencie, kiedy robi to zdjęcie, świeczki gasną. Możemy śmiało uznać, że filmik Jina jest czymś, co podsumowuje wszystkie inne filmiki, właśnie ze względu na to, że pojawia się tam wiele symboli. To wiele symboli, które jakby nawiązują do innych filmików, do innych członków. Na przykład mamy pianino Yogin, czyli Suga, Jimin, czyli jabłko, napis na szybie, który pisał Rap Monster, czyli musisz przeżyć, obraz Ewy, czyli mamy tutaj J-Hope'a albo V, bo pojawił się i tutaj, i tutaj. Łańcuchy moim zdaniem właśnie nawiązują do V. Obraz, który był w filmiku Jungkooka, czy na przykład coś, co jest na drzwiach, co jest podobne do tego, co się działo tak naprawdę w filmie J-Hope'a. Wraz ze zgaszeniem tych świeczek gaśnie także światło, wszystko robi się ciemne i pojawia się cytat. Cytat ten, czyli nie było żadnego snu, może oznaczać właśnie, że wszystko, co do tej pory się zdarzyło, było tak naprawdę prawdziwe. Jabłko turla się po podłodze, Jin wstaje i idzie ciemnym korytarzem do pokoju, który już mieliśmy okazję zobaczyć w teledysku do I Need You. W momencie, kiedy dociera do tego pokoju i się odwraca, te drzwi się zamykają. Mamy też ujęcie na to drzwi, które są tak jakby troszeczkę podrapane, co może oznaczać, że albo ktoś próbował się stamtąd wydostać, ewentualnie może nawiązywać właśnie do filmiku J-Hope'a, ponieważ te rysy troszeczkę przypominają jakby te plamy, które on miał na ścianie w tym swoim białym pokoiku.
Jean siedzi na łóżku i bawi się zapalniczką, jednak te sceny już omawiałam w poprzednich częściach, tak samo jak symbolikę lilii, ale przypomnę, że po pierwsze lilie mogą być to kwiaty używane w tworzeniu wiązanek pogrzebowych, ewentualnie po drugie lilie mogą symbolizować czystość i niewinność. Aczkolwiek kopiąc troszeczkę bardziej w internecie, doszukałam się innej symboliki lilii, którą można podpasować wręcz pod te wszystkie filmiki z Wings, co było po prostu niesamowite. Tylko niektóre z tych symboli to na przykład nadzieja, wiara, obietnica i macierzyństwo, więc jeżeli spojrzymy na to z tej strony, to dobrze już wiecie, że można to jakoś troszeczkę podpasować pod te filmiki. Tych płatków lilii, które on kładzie na ziemi i chce je podpalić, jest 6, co może oznaczać właśnie 6 członków BTS, którzy pozostali, a spalenie ich może oznaczać po pierwsze właśnie utratę jakby tych wartości, które symbolizują te lilie. W momencie, kiedy on pali te lilie, widzimy z perspektywy Jeana wirujący pokój. Pojawiają się wszystkie symbole, które już do tej pory pojawiły się w innych filmikach, o których już wspominałam, czyli na przykład pianino, czy obrazy, czy ten napis na lustrze itd., itd. Jean nie potrafi nad tym zapanować, a w odbiciu w jego oku widzimy przelatującego czarnego ptaka, co oczywiście ma nawiązanie do Abraxasa. Jean siedzi na łóżku i odsłania zasłony okna i widzi swoje odbicie w czymś w rodzaju tafli wody, co już się zdarzyło na przykład w trailerze The Wings. Słychać hałas, który przypomina właśnie początek burzy i pojawia się cytat z Moving On. Brzmi to troszeczkę jak pewnego rodzaju pożegnanie, ale także motywacja dla Jeana, żeby on się nie poddawał i szedł dalej. Zeskakuje z łóżka i otwiera drzwi i ukazuje nam się w tym momencie długi, ciemny korytarz, a na końcu tego korytarza widzimy obraz, co od razu nawiązuje do sceny z Demiana. U góry na ciemnej boazerii nad drzwiami wisiał pod szkłem w czarnych ramach dobrze mi znany obraz. Mój ptak o złocisto-żółtej głowie krogulca, wydobywający się ze skorupy kuli ziemskiej. Przystanąłem przejęty. Tak radośnie i tęskno było mi na sercu, jakby w tej chwili powracało do mnie wszystko, cokolwiek kiedy czyniłem czy przeżyłem. Jako odpowiedź, jako spełnienie. Dusza moja wplątana była we własne sieci. Wszystko co wydarzyło się do tej chwili odezwało się teraz we mnie znowu. Uzyskało aprobatę, odpowiedź, potwierdzenie. Jean udaje się w stronę tego obrazu i mija leżące na podłodze jabłko. I moim zdaniem najważniejszy fakt w tym filmiku, który jest równie fascynujący jak przerażający, to jest tapeta na ścianach tego korytarza. Jeżeli się przyjrzycie, zobaczycie, że jest to po prostu zbitka jakby jednego konkretnego obrazu. Co jest najbardziej upiorne, to to, że jest to faktycznie istniejący obraz Abraxasa. Jean zatrzymuje się przed obrazem tego ptaka i w niego wpatruje, jednak po krótkiej chwili się odwraca w stronę światła i zaczyna iść w stronę tego światła, co może, ale oczywiście nie musi, oznaczać, że po prostu wraca na tą dobrą drogę. Ewentualnie, że jest stracony, bo jak wiecie, pójście w stronę światła wcale nie musi kończyć się dobrze. Pełen najszczerszych chęci usiłowałem ze szczątków zrujnowanego już okresu życia zbudować sobie jasny świat. Znów całe żyłem jednym tylko pragnieniem wyrzeczenia się wszystkiego, co złe i mroczne we mnie i przebywania jedynie wśród światłości, na kolanach przed obliczem bogów. Kamera już sama cofa się do pokoju Jeana i widzimy na podłodze 6 polaroidów. Tak samo jak wcześniej widzieliśmy tam 6 płatków lilii. Co ciekawe, na tych polaroidach widzimy sceny, które można przypisać do reszty BTS. Pierwsze pojawia się zdjęcie lustra z napisem "Musisz przeżyć", co jest bezpośrednim odniesieniem do filmiku Rapmona i do tego, co napisał właśnie na szybie w prologu. Drugie zdjęcie przedstawia obraz matki z dzieckiem, co można przypisać zarówno do V, jak i do J-Hope'a, bo w obu filmikach się to pojawiło. U V w odbiciu w oku, a u J-Hope'a po prostu obraz zmienił się w obraz matki z dzieckiem. Trzecie zdjęcie to zdjęcie jabłka, które od razu nam się kojarzy z Jiminem, ponieważ gryzł jabłko w swoim filmiku, ale także nawet może się kojarzyć z jego zdjęciami teaserowymi, gdzie był przedstawiony z jabłkami. Czwarte zdjęcie przedstawia pianino, co oczywiście jest nawiązaniem do Sugi, ponieważ to on miał pianino w swoim krótkim filmie oraz także grał na pianinie w Blood, Sweat and Tears. Piąte zdjęcie to obraz ptaka, czyli to, co pojawiło się w U Jungkooka w pierwszym krótkim filmie. Szóste zdjęcie to jest właśnie zdjęcie tych podrapanych drzwi, o których już mówiłam wcześniej, które widzieliśmy chwilę wcześniej i to moim zdaniem także może nawiązywać zarówno do V, jak i do J-Hope'a. Do V ze względu właśnie na graffiti, które wykonuje zarówno w Run, jak i w swoim krótkim filmie, a jeżeli chodzi o J-Hope'a, to oczywiście ma to nawiązanie do tych kolorowych smug, które były w tym jego białym pokoju.
Aczkolwiek jakby się przyjrzeć tak troszeczkę z boku na te drzwi, to te zadrapania układają się w napis Lie. Znowu pojawia się troszeczkę tym razem niezrozumiałe logo, bo moim zdaniem wygląda troszeczkę jak siatka. A jeżeli pomyśleć o tym w ten sposób, to może to nawiązywać do tego płotu z Young Forever, ewentualnie do tego płotu z Fire, który był w sumie tym samym płotem. A jeżeli to jest właśnie ten płot, który tak naprawdę był labiryntem, może to oznaczać, że Jin jest po prostu uwięziony. A po drugie, czekam na Wasze propozycje. Może Wy macie pomysł, jak naprawdę tak wygląda to logo. Warto też zwrócić uwagę na sam tytuł oraz także na piosenkę, bo nawet jeśli nie znam nie wiadomo jak koreańskiego, to te angielskie wstawki po prostu uderzyły w moją świadomość. Zaczniemy od tytułu, czyli po prostu Awake, co oznacza przebudzenie i tutaj jak zawsze mamy dwie opcje. Pierwsza to może być to przebudzenie z tego jakby transu narzucanych ideałów, czyli po prostu poznanie tego drugiego świata, a druga opcja to jest wręcz przeciwnie, czyli po prostu powrót z tej złej strony na tą dobrą. Na przykład Sinclair miał w swoim życiu właśnie taki kryzys, ale się z niego uwolnił. Tę część mojego życia, którą wyrwałem ze szponów mrocznych mocy, składałem w ofierze mocą jasności. Nie rozkosz była moim celem, lecz czystość. Nie szczęście, lecz piękno i duchowe uniesienia. Odrzuciłem nie tylko złe życie, do którego przywykłem, lecz usiłowałem zmienić wszystko. Szukałem czystości, szlachetności i godności we wszystkim. Myślałem o nich nawet przy jedzeniu i piciu, mówieniu i sposobie ubierania się. Ogarnął mnie obcy jakiś nastrój. Nie pasowałem już do naszej społeczności, tak przecież serdecznej, za którą ogarniała mnie nieraz szalona tęsknota, niczym za utraconym rajem. Jeżeli chodzi o sam tekst tej piosenki i samą piosenkę samą w sobie, to każda linijka po linijce, wers po wersie jest bardzo emocjonalna i po prostu jest pełna uczuć, więc możecie to sobie zobaczyć, a ja zwrócę uwagę szczególnie na pierwszą zwrotkę. 대답했어 아니 나는 너무 무서워 그래도 여자송이 꽃을 손에 꼭 쥐고 난 걷고 있을 뿐이라고. Jak widzicie, pojawia się tutaj 6 kwiatów, tak samo jak w filmiku pojawia się 6 płatków, które mogą symbolizować BTS, a jako że Jin jest najstarszy i po prostu jakby trzyma te kwiaty w dłoni, to może po prostu się nimi opiekuje. Aczkolwiek postanowiłam doszukać się w internecie innej symboliki liczby 6 i po prostu znalazłam rzeczy wręcz idealnie pasujące jak zawsze do tego filmiku i w ogóle do tych teorii. Tylko niektóre z symboli to na przykład między innymi strażnik, nauczyciel, przyjaciel ludu, adwokat diabła lub też opoka albo niezmienny. Jak widzicie, to wszystko w jakimś sensie możemy podpasować pod Jina. Jeżeli chodzi o adwokata diabła, to możecie już sobie podpasować na przykład tą słuchawkę w uchu, do której za chwilę nawrócę się po prostu, do której za chwilę powrócę i na przykład rozkazy, które słyszał w tej słuchawce, ale do tego też za chwilę dojdę. Jeśli chodzi o niezmienność, to na przykład w Blood, Sweat and Tears mamy dużo takich scen, kiedy to on jest takim troszeczkę indywidualistą i nie poddaje się jakby tym grzechom, jeżeli chodzi o to jabłko, odrzuca to jabłko, jako jedyny go nie gryzie i tak dalej, i tak dalej. Przyjaciel ludzi to po prostu opieka, bo wszyscy bardzo dobrze wiemy, jakie są relacje między członkami BTS. Generalnie tekst tej piosenki opowiada o dostrzeganiu własnych limitów, o tym, że jest się zbyt słabym, żeby wzbić się w powietrze i bardzo dobrze wiemy, że tego nie zrobimy, ale mimo tego się nie poddajemy i nadal próbujemy osiągnąć nasze cele. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Awake. Moim zdaniem ten filmik za bardzo nie wyjaśnił, co się działo w poprzednich częściach i nie dał odpowiedzi na nurtujące nas pytania, a nawet zostawił tych pytań po prostu jeszcze więcej. Teraz przejdziemy do filmiku, który powstał właśnie w 2015 roku, na który się natknęłam i ma bardzo dużo odniesień w Wings, co po prostu było w jakiś sposób przerażające i mam nadzieję, że Wam się spodoba, ale zanim przejdziemy do tego filmiku, to dam Wam jeszcze jeden cytat. Nie wiem, odparłem, jak długo trwać ma ten mój sen. Pragnąłbym, aby trwał wiecznie. Pod obrazem ptaka przyjął mnie mój los, jak matka i jak kochanka. I do niego należę, a więcej do nikogo. Dopóki ów sen jest pańskim losem, powinien mu pan pozostać wierny, potwierdziła z powagą. Przeniknął mnie smutek i gorące życzenie, aby móc umrzeć w tej właśnie zaczarowanej chwili. Poczułem łzy. Jakże nieskończenie długo już nie płakałem. Niepowstrzymanie we mnie wzbierające, obezwładniające mnie. Odwróciłem się od niej gwałtownie. Podszedłem do okna i oślepłymi oczami usiłowałem patrzeć na kwiaty rosnące tam w doniczkach.
Gdyby ktoś mi pozwolił, to tych cytatów byłoby po prostu mnóstwo, ale nie mamy tyle czasu i po prostu nie będę robić tutaj audiobooka, więc przejdziemy do filmiku, który nosi tytuł BTS Begins. Filmik BTS Begins powstał jako intro do BTS Memories i zaczyna się dość niewinnie, bo kartką z kalendarza, na której widzimy datę 2 marca 2013. I nie jest to zbyt szczególna data, bo nie odznacza nic konkretnego, po prostu w Korei początek roku szkolnego rozpoczyna się w marcu. Początek jest naprawdę niewinny i tak jakby normalny, bo widzimy po prostu BTS, które idzie do szkoły, bo to jest początek roku szkolnego, aczkolwiek już na samym początku możemy znaleźć symbole, do których moglibyśmy się przyczepić, ale nie musimy. Ale czymże byłyby te teorie bez takich ciekawych szczegółów? Zacznijmy od tego, że Jin ma na sobie bluzę z napisem Reborn, czyli po prostu narodzony na nowo, odrodzony. I w obecnej sytuacji oczywiście możemy się do tego przyczepić i przytoczę tutaj cytat z Demiana, który już dawałam w poprzednich filmikach, ale jest bardzo ciekawy, więc co komu szkodzi. Wielu przeżywa ów zgon i ponowne narodziny, które są naszym losem jedynie ten jeden raz w życiu, w chwili gdy próchnie ci stopniowo rozpadać zaczyna się świat dzieciństwa, gdy wszystko co ulubione chce nas opuścić i nagle odczuwamy wokół siebie samotność oraz śmiertelny chłód wszechświata. A bardzo wielu na zawsze już pozostaje na tej mieliźnie przez całą resztę życia, lgnąc boleśnie do wszystkiego, co bezpowrotnie minęło, do marzenia o raju utraconym, najgorszego i najbardziej morderczego ze wszystkich marzeń. Następnie widzimy Vi z małym, białym pieskiem i jest to ten sam piesek, którego widzieliśmy w Stigmie. Przez chwilę też widzimy Jimina, który gwizdże i troszeczkę zaburza nam to ład tej teorii, bo to Jungkook powinien gwizdać, a Jungkooka widzimy z kolei na karuzeli, co kojarzy nam się z odpowiednią sceną ze Spring Day. Rap Monster jak zawsze wydaje się najnormalniejszy w tym towarzystwie, bo po prostu sprawdza rozkład jazdy. Ale to możemy podpasować być może na przykład także pod You Never Walk Alone, gdzie na okładce jest przystanek. Jest też J-Hope, który, uwaga, je batona. Czy to jest jakiś żart? Niestety nie umiem się dopatrzyć, czy to Snickers. Pojawienie się Siugi w tym zestawie póki co nie jest zbyt znaczące, ale dużo gorzej robi się dopiero później. Wszyscy słuchają reprymendy od nauczyciela poza J-Hope'em i Siugą, bo oni przychodzą troszeczkę później i Siuga jak zawsze ma typową minę Augusta D, która wyraża. BTS wchodzi do jakiegoś pomieszczenia i od razu widzimy ścianę pełną cytatów. Po wygoogleniu tych cytatów okazuje się, że to są cytaty z książki George'a Orwella, rok 1984. Tak jak już powiedziałam chwilę temu, jest ich cała ściana, dosłownie cała ściana od sufitu do podłogi, więc przytoczę tylko kilka. Jeżeli chce się zachować tajemnicę, należy ukryć ją nawet przed sobą. Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość. Kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość. Dopóki nie połączy ich świadomość, nigdy się nie zbuntują. Dopóki się nie zbuntują, nie staną się świadomi. Władza oznacza rozrywanie umysłów na strzępy i składanie ich podobnie według obranego przez siebie modelu. Wojna to pokój. Wolność to niewola. Ignorancja to siła. Cytaty te moim zdaniem idealnie pasują do BTS, do tego całego konceptu kuloodpornych, do buntu, do przemijającej młodości i szczególnie przydatny wydaje mi się ten cytat o świadomości, do którego odniesienie oczywiście możemy znaleźć w Demianie, bo tam były takie poglądy właśnie, że podążanie za tymi narzucanymi ideałami to tak naprawdę zło. Dopóki nie zacznie się patrzeć szeroko i właśnie poza te narzucane z góry ideały, wtedy nie będzie się świadomym tak naprawdę tego, czym jest życie i co tak naprawdę jest dobre, a co złe. Następnie widzimy kasetę, co może mieć jakiś związek z Fire i tam była ta właśnie kaseta i widzimy także naboje, co jest po prostu odniesieniem do kuloodpornych. Niektórzy właśnie czytają te napisy na ścianach, te cytaty, kiedy to Siuga na przykład odnajduje keyboard i zaczyna na nim grać, co od razu zwraca uwagę wszystkich. I jak zawsze wiem, że może doszukiwanie się odniesienia do Siugi grającego na pianinie to zbyt wiele, bo tu jest keyboard, ale błagam, to wszystko jest zbyt znaczące. W pomieszczeniu gdzieś znajduje się także projektor, bo niektóre te krótsze cytaty są wyświetlane w przypadkowych miejscach, na przykład takie cytaty jak Wielki Brat patrzy, ewentualnie właśnie Ignorancja to siła, które pojawiło się bodajże na plecach Jimina. Jin jak zawsze trzyma się na ubożu i co ciekawe, o czym już wspominałam na początku omawiania Awake, ma w uchu słuchawkę i wydaje się właśnie być kierowany przez kogoś odgórnie,
co właśnie wyjaśniałoby ten cytat "Wielki brat patrzy". Nagle widzimy w jego dłoni kapsułkę i jeżeli widzimy kapsułki w teledyskach albo właśnie w filmikach BTS, to musimy od razu wiedzieć, że coś się dzieje. Jin słucha czegoś, a jak się za chwilę okazuje, kogoś przez tę słuchawkę i tym kimś jest starszy mężczyzna. Ukazuje się czarna lista, na której jest 6 członków, oczywiście bez Jina. Najciekawsze moim zdaniem jest to, że na tej liście jakby od razu skreślony palcem zostaje Min Yoongi, czyli Suga. Dlaczego? Hosok i Jimin odciągają Jina do reszty i widzimy na podłodze, na ziemi w sumie 4 naboje i w tym momencie zastanawiamy się, dlaczego 4. Następna część tego filmiku ma już inną datę, bo 12 czerwca 2013, czyli datę debiutu BTS. I tutaj mamy już te cytaty na ścianie skreślone, pokreślone sprayem. Czy to jest nawiązanie do graffiti, czy może jednak nie? BTS włącza kasetę i robią tak jakby swoją własną imprezę, po prostu tańczą i się wygłupiają i gdzieś mryga czerwone światło, czyli znowu pojawia się czerwone światło. Nagle coś wybucha i stos pudełek się przewraca, ukazując szafę. I to jest ta sama szafa, która pojawia się w filmiku Jina, czyli Awake, czyli szafa w łańcuchach. Identyczna. Rap Monster jak na lidera przystało bierze krzesło i postanawia właśnie zwyciężyć walkę z łańcuchami kłódką krzesłem. Jak zawsze oczywiście musi się mu to udać, a w szafie znajduje się 7 kuloodpornych kamizelek. Zakładają te kamizelki i po prostu stają się BTS, co ma związek jeżeli chodzi właśnie o tę datę i to ma jakiś sens, aczkolwiek jeżeli chodzi o teorię, to tak naprawdę niczego nie wnosi do życia. To oczywiście nie wyjaśnia ani o co chodzi ze słuchawką, ani o co chodzi z prochami, ani w ogóle o co chodzi z czymkolwiek. Poza tym wątpię, żeby ta szafa w pokoju Jina była szafą z 7 kuloodpornymi kamizelkami. Jak dla mnie ta szafa to bardziej jest jak puszka Pandory, czyli takie zamknięte w środku zło. Szafa ze złem okolona łańcuchami. Wiemy na pewno, że ta słuchawka pojawia się ponownie w Awake i to nie bez przyczyny, aczkolwiek musimy się zastanowić po prostu dlaczego. Wiemy także, że to wszystko jest kontrolowane i to już od bardzo dawna, bo widzimy to tutaj, widzieliśmy to w live przy okazji sceny z kamerą, widzieliśmy to w Awake, a także bardzo często widzieliśmy Jina z kamerą. I może się właśnie okazuje, że to nie była chęć zachowania wspomnień, tylko właśnie taki jakby trochę monitoring, bo Jin był kimś kierowany, czyli wielki brat patrzył. Z Damiana wynosimy bardzo dużą wiedzę o społeczeństwie, o wartościach, religijności, prawie, cnotach i wszystkim. Z góry wiemy, co jest dobre, a co złe i co wolno, a czego nam nie wolno. Wrócę tutaj jeszcze na sekundkę do tego cytatu z Orwella o świadomości, gdzie znalazłam taki trochę odpowiednik w Damianie. To ogromna różnica, czy pan tylko nosi w sobie cały świat, czy też i wie pan o tym. Ale on nic o tym nie wie. Jest drzewem, jest kamieniem, w najlepszym razie zwierzęciem, dopóki o tym nic nie wie. Lecz gdy pierwsza iskierka owej świadomości w nim zaświta, wówczas staje się człowiekiem. Istnieją możliwości dla powstania człowieka, lecz dopiero wówczas, gdy taki stwór je przeczuje. Gdy nawet po części nauczy się je tworzyć. Możliwości te naprawdę będą do niego należeć. Ale wracając do filmiku, to wszystko, czyli na przykład mężczyzna, czy te kamery, czy chociażby ta słuchawka w uchu Jina, to wszystko może symbolizować władzę i właśnie te narzucane standardy, bo tak naprawdę zawsze w jakimś stopniu jesteśmy kontrolowani i monitorowani. Czyli po prostu, jeszcze raz, wielki brat patrzy. Bez małego buntu nie róbcie tego w domu, nie ma poznania. Jest tylko sztucznie stworzone i zaprogramowane społeczeństwo, a przecież istnieją zawsze dwie strony medalu. Mogłabym tak mówić i mówić o tych teoriach, o tym co właśnie przyszło mi do głowy, o tym monitoringu życiowym, o tej władzy itd., ale ja bym chciała zobaczyć i przekonać się, jakie są Wasze teorie na ten temat, dlaczego ta słuchawka, dlaczego Jin jest inny, dlaczego nie było go na czarnej liście, o co w tym wszystkim chodzi, jakie jest połączenie z tym filmikiem, a z całym You Never Walk Alone i po prostu wszystko i czym tak naprawdę jest ta szafa z łańcuchami, więc czekam na Wasze komentarze jak zawsze, bo kocham je czytać i dajecie mi siłę, po prostu to jest taka siła napędowa, więc liczę na Was. A poza tym chciałam troszeczkę zdradzić, że zanim pojawi się filmik z teoriami do Spring Day i Not Today na podstawie wielu tekstów i wielu filmów, to pojawi się filmik z Waszymi teoriami, więc nieważne czy są mądre, nieważne czy są absurdalne, nadal czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia.